W tym odcinku pokażemy Wam firmę, która jest polskim producentem magazynów energii, ale to nie jest taki tradycyjny magazyn energii, bo porozmawiamy dzisiaj dużo o innowacyjności. To jest firma, która jako jedyna produkuje magazyny energii na całą Europę w takiej technologii, więc to są zupełnie inne produkty. Mają konkurencję, jedyną, która coś takiego robi, to jest firma z RPA. Więc dzisiaj porozmawiamy, będzie tutaj troszkę dla fanów technologii. I tutaj taka ciekawostka, ten samochód, który tutaj widzicie, ten bus, on też jest wyposażony w magazyny energii. Teraz chwilowo akurat ładuje auto elektryczne, ale taki bus jest w stanie podjechać pod firmę, można rozłożyć jeszcze dodatkowe panele fotowoltaiczne i dzięki temu, że to auto ma magazyn energii, to auto jest w stanie zasilać nawet cały zakład, chociażby w przypadku awarii prądu. Także zapraszam Was na dzisiejszy odcinek o magazynach energii, o tym, czy w ogóle warto, czy to się opłaca, jak wymyślać innowacje i jak tworzyć w Polsce produkty bardzo dobrej jakości. A takie nagrania, które robimy w całej Polsce, są możliwe dzięki naszym partnerom, a partnerami kanału są seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, oraz nasze wydawnictwo bizop.pl, gdzie możecie kupić nasze książki. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Paweł, opowiadaj, czym się zajmujecie. My już kilka godzin ze sobą rozmawialiśmy, więc trochę tematu już liznąłem. Mówicie, że Wy produkujecie najbezpieczniejszy magazyn energii praktycznie na świecie. Więc dlaczego on jest najbezpieczniejszy? Dlaczego najbezpieczniejszy? Najbezpieczniejszy przede wszystkim dlatego, że stosujemy ogniwa, które są opatentowane, ich technologia na całym świecie. Ta technologia nazywa się litowo-itrowo-fosforanowa. Technologia ta jest dużo bezpieczniejsza w porównaniu przede wszystkim do aut elektrycznych, gdzie mamy technologię litowo-jonową i NMC, gdzie wiele osób wie, że dochodzi do reakcji chemicznej i samozapłonu takiej baterii w momencie, gdy jest przegrzana lub przeładowana. W magazynach energii tych chińskich, które są sprowadzane na rynek europejski, bądź też produkowanych gdzieś w Europie magazynach energii, gdzie też są stosowane ogniwa w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej. Jest to technologia, która jest mocno rozpowszechniona na rynku europejskim, jest to najbliżej nam znany taki rynek, która uchodzi też za technologię bezpieczną. Ty mówisz o tym, że Wy jesteście polskim producentem magazynów, ale ktoś może mieć tutaj taki zarzut, że polski producent, z jednej strony mamy na rynku wysyp magazynów chińskich, tanich, ale Wy też stosujecie ogniwa, które są produkowane w Chinach, więc Wasz magazyn w dużej mierze składa się z chińskich podzespołów. Więc jak to jest polski producent, ale też oparty jednak o chińskie zespoły? Tymi chińskimi podzespołami są tylko ogniwa. Cała reszta magazynu energii jest zaprojektowana przez naszych inżynierów, głównie też przeze mnie, jestem founderem, także temu wszystkiemu przewodniczę, prawda? Ale tak jak obudowa, tak jak właśnie płytki elektroniki, które mówiliśmy, wszelkie uchwyty, są to materiały kupowane już w Europie, bo oczywiście każdy produkt składa się z jakichś materiałów, ale jedynym chińskim materiałem, jaki używamy, są ogniwa. Dlatego są chińskie, bo z tego co wiem, na tą chwilę 90% produkcji ogniw realizowana jest w Chinach. Okej, Wy stosujecie na razie bo firma, która to produkuje, ma patent na tą technologię. Dokładnie. Jak oni jako jedyni są w stanie robić ogniwa w tej technologii? W tej technologii mają patent, który na tą chwilę chroni ich, że żaden inny producent nie może w tej technologii produkować. Dodatkowo te ogniwa już pracują u nich w takim pokazowym magazynie o pojemności 1 MWh 18 lat i straciły 0,5% ze swojej znamionowej pojemności, robiąc 7000 cykli. To też jest ważna informacja. Wszyscy myślą, że te cykle, które są podawane w magazynach energii, to jest jakiś czas, który minie i magazyn jest do wyrzucenia. Tak nie jest, po prostu po tych cyklach może spadać pojemność naszego magazynu. To też jest taka troszeczkę niewiedza krążąca w świecie magazynów energii. Mhm. Wy jesteście producentem magazynu energii, tej skrzynki na dole, ale jaki jest Wasz cały model biznesowy? Bo Wy nie będziecie tych magazynów sprzedawać innym firmom, która sobie kupi tylko jak Wy to chcecie sprzedawać? Dokładnie. Samego magazynu, zakup samego magazynu nie rozwiązuje naszego problemu. To jest kolejna część, którą chciałem pokazać na instalacji. Oprócz magazynu energii potrzebujemy też wykonanie instalacji, krótko mówiąc, inwerterów, które będą przekształcać ten prąd z magazynu, który jest prądem stałym, na prąd przemienny do naszego gniazdka czy też żarówki. Nasz magazyn został zaprojektowany do współpracy z inwerterami marki Victron Energy.
Jest to holenderska firma produkująca blisko od 30 lat takie inwertery, czyli marka europejska robiąca bardzo dobre inwertery. Napomnę o tym, bo wiele osób może o to gdzieś pytać. Nasz magazyn energii nie współpracuje z żadnymi innymi inwerterami. Uważamy, że te są bardzo dobre, przez wiele lat produkowane i bezpieczne i bezawaryjne. Udało nam się wypracować model biznesowy. Ten model biznesowy na czym polega? GTF, spółka akcyjna, którą założyłem i reprezentuję, produkuje, tak jak mówisz, te skrzynki, czyli magazyny energii. Dodatkowo trzeba zainstalować i zaprogramować cały system przetwarzania tej energii. Jest to na tą chwilę dosyć duży problem techniczny na rynku, żeby kogoś nauczyć montażu, instalacji i programowania takiego systemu, bo to jest taka kolejna część magazynu energii, która się wiąże, jak ktoś stosuje inne magazyny chińskie, też ma inwertery, te inwertery też trzeba programować. Kadr jest dosyć mało na rynku i powstał pomysł powołania nowej spółki. Ta spółka już jest w trakcie zakładania. Vitex Energy spółka z o.o. Jest to spółka, która właśnie powstała w wyniku rozwinięcia tutaj tego modelu biznesowego. Model ten polega na tym, że Vitex Energy spółka z o.o. będzie dystrybutorem magazynów energii GTF, dystrybutorem inwerterów Victron Energy i dodatkowo dystrybutorem, hurtownią kabli, koryt, wszystkiego, co jest potrzebne, żeby taką instalację założyć u klienta końcowego. Podaj mi to na przykładzie. Dystrybutorem to znaczy, że ja sobie u Was mogę kupić to, mogę sobie kupić poszczególne tam elementy, czy ja to kupuję w całości, jak to ma działać? No i tutaj wychodzimy troszeczkę naprzeciw i zmieniamy trend na rynku. Będziesz mógł kupić taką instalację od firmy, która będzie współpracowała z Vitex Energy. Firmami, które w zamyśle mają współpracować z firmą Vitex Energy, są firmy fotowoltaiczne w pierwszej kolejności, bo z takimi też już prowadzimy rozmowy. Firmy fotowoltaiczne, na tą chwilę są to duże firmy fotowoltaiczne, które do tej pory zajmowały się montażem instalacji, tradycyjnych instalacji fotowoltaicznych. Także tam, gdzie na przykład kupiłeś swoją instalację fotowoltaiczną, jeżeli ta firma będzie też współpracowała z nami, z tą dystrybutorem Vitex Energy, ta firma będzie mogła Ci zaoferować taki cały system. Bądź też możesz o taką ofertę zapytać u innej firmy, która będzie tak jakby naszym autoryzowanym instalatorem. I teraz dlaczego taki kierunek połączeń tych firm? Między innymi dlatego, żeby doprowadzić do tego, żeby te instalacje były bardzo dobrze wykonywane, bo tradycyjna współpraca z firmami dystrybucyjnymi opiera się, tak jak powiedziałeś, na zakupie tylko tego, ktoś to łączy, to wszystko potem nie działa, klient jest rozczarowany. Mając na uwadze moje podejście do tego, żeby to był bardzo dobry produkt służący na lata i przede wszystkim bezpieczny, cały sukces tej współpracy polega na tym, że firma fotowoltaiczna, nazwijmy to fotowoltaika, spółka z o.o., jakaś firma, jest zainteresowana współpracą z nami. Ma na przykład już kilkadziesiąt tysięcy wykonanych instalacji fotowoltaicznych. Ma na pokładzie na przykład 50 handlowców. I oni na tą chwilę nie mają co zaoferować i co sprzedać swoim klientom. Dlaczego? Bo jest bardzo duża konkurencja w fotowoltaice. Zwykła fotowoltaika się nie opłaca. Magazyny tradycyjne chińskie, klienci nie do końca się ich, że tak powiem, są w stanie zdecydować na nie, bo nie znają ich funkcji. My oferujemy dla tej firmy właśnie darmowe szkolenie handlowe, trwające 1 dzień, które nie jest tutaj nowością, ale do tego szkolenia dokładamy im darmowy CRM, program do obsługi klientów, to znaczy tych, którym założyli fotowoltaikę i tym, którym na przykład chcą zaoferować nową fotowoltaikę, na przykład z magazynem energii, tak jak na tej instalacji. Ten CRM do czego służy? I to szkolenie przede wszystkim do przedstawienia funkcjonalności i użyteczności, jak i bezpieczeństwa całego systemu. Czyli jesteśmy w stanie bardzo szybko nauczyć handlowców poprzez prezentację, którą mamy, funkcjonalności takiego systemu. Dodatkowo handlowiec, który tu dzisiaj byłby na przykład i z Tobą by rozmawiał, jest w stanie, ma od nas dużo darmowych materiałów zdjęciowych i wideo, pokazując takie instalacje, to ten CRM jeszcze ma funkcję kalkulatora wyceny, którą jest w stanie od razu tego samego dnia spotkania zrealizować dla Ciebie i od razu wysłać Ci na maila. Nie jest to nic nowego. Nowością w tej ofercie jest to, że ona zajmuje kilkanaście stron, dlatego że jest dużo elementów grafiki przedstawiających, jakie funkcje dostaniesz Ty jako klient końcowy, zakładając taki system, bo tych funkcji jest dużo.
poprzez właśnie to, że mamy prąd, kiedy go nie ma z sieci, bo jest burza, poprzez to, że mamy właśnie taki wyłącznik pożarowy, który nas przed tym zabezpiecza, poprzez to, że mamy ładowarkę samochodową, możemy za darmo ładować nasze auto, dodatkowe funkcje, funkcja jeszcze z Power Assist, bardzo dużo takich różnych funkcji, gdzie na tą chwilę konsumenci końcowi nie wiedzą w ogóle, jak to wygląda i tutaj wychodzimy naprzeciw z CRM-em, kalkulatorem i ofertą, która bardzo mocno ma rozjaśnić klientowi końcowemu, co kupuje i jak to będzie mu działać. Funkcjonalność aplikacji, bo do tego systemu jest aplikacja i takim systemem możemy ładować sobie, możemy sterować sobie skądkolwiek chcemy, na przykład ładowaniem auta. Także pierwszą tutaj gałęzią pomocy jest właśnie szkolenie handlowe w zakresie pełnych informacji dla handlowców. Wejdę Ci w słowo. Pytanie, dlaczego ci handlowcy mieliby sprzedawać Wasz system, Wasz magazyn, zamiast chińskich magazynów tańszych, na których być może są w stanie sobie narzucić jakąś wyższą marżę, więcej zarobić, bo to są głównie firmy handlowe. Dlaczego mieliby od nas kupić? Bo ten model biznesowy Vitex Energy wiąże się z drugą tak jakby gałęzią pomocy dla tej firmy, nazwijmy to fotowoltaicznej, czyli zainstalowaniem tego. Na tą chwilę te firmy już mają problem w montażu nawet tych chińskich, których powiedziałeś, systemów magazynowania energii wraz z inwerterami, bo to nie tylko u nas, nasz magazyn współpracuje z takimi inwerterami, inne rozwiązania też mają. Jest tutaj wiele aspektów problemów energetycznych, podłączeniowych, doboru kabli i tak dalej. My ten problem rozwiązujemy poprzez to, że ta firma fotowoltaiczna współpracując z Vitex Energy dostaje tak samo kompleksowe szkolenie dla instalatorów oraz aplikację montażu. I tutaj dobijam troszeczkę do końca, gdzie jest cały jeszcze atut zakupu tej firmy fotowoltaicznej, tego systemu. To, że firma fotowoltaiczna też nie musi mieć wykwalifikowanych pracowników, którzy zamontują to, podłączą i zaprogramują, dlatego że my jako Vitex Energy dostarczamy aplikację, prostą instrukcję montażu, która polega na zawieszeniu zazwyczaj 3 inwerterów, bo mamy 3 fazy, może być rozwiązanie jednofazowe, zawieszeniu gotowej rozdzielni, którą też będziemy prefabrykować my, po to, żeby oni nie musieli się zastanawiać, do czego ta rozdzielnia jest potrzebna. Ta rozdzielnia jest potrzebna właśnie do zasilania całego systemu. Zainstalowaniu takiej drabinki kablowej na kable prądu przemiennego i wpięciu ich, prawda? Mamy in, out i zainstalowaniu korytka i szyny prądu stałego, gdzie wpinamy magazyn energii. Także ta firma fotowoltaiczna, mająca swoich fachowców do montażu paneli fotowoltaicznych, w 100% może ich zaangażować do tego, żeby montowali to, bez specjalistycznych przeszkoleń. To przeszkolenie trwa dosłownie dzień czasu. Ono ma na celu tak naprawdę zaznajomienie z obsługą aplikacji w telefonie, prawda? Żeby oni mogli po prostu krok po kroku to zainstalować. No i ktoś powie, dobra, założyli, zawiesili, kto to zaprogramuje i kto to uruchomi. No i tutaj wychodzi naprzeciw funkcjonalność naszego magazynu energii też, który oprócz tej całej funkcjonalności, którą mówiliśmy, posiada jeszcze jedną bardzo ważną cechę, której nie posiada żaden magazyn energii na rynku europejskim. Jest to chmura, jest to urządzonko, które na stałe jest też podłączone do magazynu energii. To urządzonko ma w sobie wbudowany modem LTE i kartę LTE, która jest zapewniona przez GTFSA, czyli magazyn energii cały czas jest online podłączony do sieci i cały czas wysyła wszystkie dane. Blisko 100 pomiarów mamy co 2 sekundy z magazynu energii, różnych tych stanów, które już omówiliśmy. Te dane wszystkie się zapisują tutaj na dysku, czyli na tej, nazwijmy to, się nazywa u nas GTF Cloud, to urządzenie. Zapisuje się tu, bo jest możliwość, że internet zerwie albo nie będzie go, to on się potem dosyła przez internet, bądź też serwis, który tu przyjedzie, może zgrać te dane, ale docelowo te dane wysyłają się na bieżąco do serwerów naszych, gdzie przez kolejny program jest analizowane te dane są i wszelkie jakieś tutaj zakłócenia są od razu przez nas poznawane, zanim użytkownik, powiedzmy, miałby dowiedzieć się, że magazyn, nie wiem, przestał działać z jakiegoś powodu, to my to wszystko online cały czas monitorujemy. Także to jest kolejny aspekt bezpieczeństwa, ale wracając do modelu biznesowego, chmura umożliwia to, że instalator, który to wszystko zamontuje, podchodzi do tego przycisku, który mówiłem, wciska ten przycisk, dzwoni do tutaj techników firmy Vitex Energy, którzy zdalnie programują i uruchamiają cały system. Także to jest cała ta wartość dodana, która tak naprawdę rozwiązuje problemy dzisiejszego rynku. Problemy właśnie kształcenia handlowców, kształcenia instalatorów. Oczywiście robiąc to ta firma fotowoltaiczna zyskuje, bo z każdą instalacją ci handlowcy, instalatorzy się kształcą i są coraz bardziej fachowi.
aczkolwiek w początkowej tej fazie wszystko za nich zabieramy. Co jeszcze jest kluczowe we współpracy z Vitex Energy spółka z o.o., że ta firma fotowoltaiczna nie jest gwarantem tej instalacji. Gwarantem tej instalacji jest Vitex Energy spółka z o.o., czyli ty jako klient końcowy dzwonisz z jakąkolwiek potrzebą przeprogramowania, dostosowania, awarii czy czegokolwiek do firmy Vitex Energy i to już nasze ekipy serwisowe, których na tą chwilę posiadamy 3, jadą, jeżeli trzeba jechać, to jadą, jeżeli jest możliwość zdalnie, dokonują wszelkich zmian zdalnie i nieodpłatnie. Nasuwa się takie podstawowe w ogóle pytanie, po co mi jako klientowi jest magazyn energii? Ja mam dom, mam fotowoltaikę, mam pompę ciepła i jestem jeszcze na starych zasadach. Ja za prąd przy takim domu, no ponad 200 metrów, ja płacę, rocznie dopłacam około 3000 zł za prąd. Więc jak gdyby patrząc tylko na ten aspekt ekonomiczny, wydaje mi się, że mi magazyn energii nie jest do niczego potrzebny. Jakie tutaj są aspekty? Co ty... Pierwszy aspekt, no to te 3000 zł, które dopłacasz, instalując taki magazyn, już będąc na starych zasadach, ja już analizuję dokładnie. Zaraz Cię zapytam, ile kosztuje w ogóle cały taki system, ale no to domyślam się, że tu przy tych 3000 rocznie, no to by mi się musiało spłacać kilkadziesiąt lat, nie? Dokładnie, na starych zasadach być może, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę też wzrost ceny, który dwukrotnie jest możliwy, czyli to będzie już 6000 zł. Także to dużo bardziej się przybliża. No na starych zasadach inna instalacja, którą mamy ostatnio założoną, tam akurat jest taka kwestia, bo już masz pompę ciepła, powiedziałeś. Mam. A to akurat jest klient, który ma jeszcze kocioł gazowy i ten gaz drożeje i chce zasilać się pompą, także zwiększenie znowu swojej instalacji bieżącej fotowoltaicznej o taki system magazynowania energii umożliwia obniżenie znaczące tych rachunków. Także w swoim przypadku jest to obniżenie tych 3000, co w 100% się uda zakładając taki system. Dodatkowo bezpieczeństwo energetyczne, czyli to, że będziesz miał prąd wtedy, kiedy go nie będzie, prawda? Druga sprawa, wiele instalacji ma problem, nie wiem czy Twoja ma, to, że jak jest wysokie napięcie w sieci, to Twoja instalacja nie produkuje. Albo jak tej sieci nie ma z jakichś powodów, bo teraz też możliwe mogą być wyłączenia jakieś, to wtedy Ty do magazynu tego w sieci dystrybucyjnej nie oddasz, a tu możemy sobie zastymulować, tak, teraz oddajemy do sieci 4 kW i możemy zobaczyć sobie, że w takim Czyli systemie teraz wyłączyłeś tak, jakby... wyłączyłem główne zasilanie całego garażu, jak i domu, jak widzimy światło nie zgasło, to jest ta funkcja gridu. Mamy informację grid lost, czyli zanik napięcia zasilającego. Tutaj ten kafelek za to odpowiadał, oczywiście tego nie ma, bo wyłączyłem. Jak widzimy, odbiorniki w budynku i tutaj my w garażu ciągniemy 428 W łącznie, no na tą chwilę w domu nikogo nie ma. Tą energię ciągniemy teraz z magazynu, a za chwilę fotowoltaika będzie tutaj tą energię uzupełniała, bo system się przełączy. A magazyn, jeśli miałby 50%, bo jesteśmy na przykład po nocy, a w nocy robimy autokonsumpcję, czyli zużywamy tylko prąd z magazynu energii, także ta fotowoltaika dalej działa. Czyli jesteśmy niezależni. No w Polsce oczywiście w zimę ciężko mówić o niezależności, aczkolwiek te pełne 6-7 miesięcy jesteśmy w stanie na takim systemie żyć w domu z pompą ciepła, z indukcją, odłączeni od sieci energetycznej. I tutaj ten obiekt tak miał to zrealizowane. Dobra. Czy magazyny działają generalnie w ten sposób, że no nie jesteśmy w stanie sobie naprodukować latem i przechowywać to na zimę, tylko to jest raczej przemyślane tak, że w dzień produkujemy i w nocy jesteśmy w stanie to sami skonsumować? Czy jesteśmy w stanie obecnie sobie stworzyć taki system, który będzie całkowicie niezależny? Całkowicie niezależny jesteśmy w stanie zrobić na przykład dołączając do tego instalację elektrowni wiatrowej, turbiny wiatrowej, gdzie jest ona w stanie uzupełnić nam tą energię z wiatru, bo ze słońca w zimie nie mamy w naszej tej szerokości geograficznej. Dodatkową opcją, jeżeli nie mamy wiatru, nie mamy słońca, jest agregat prądotwórczy. Na przykład mały agregat prądotwórczy o mocy 2 kW, który przez 10 godzin swojej pracy naładuje na 100% ten magazyn. A magazyn może nam wtedy na przykład wystarczyć na 24 godziny naszego użytkowania, bo oczywiście jak pracujemy bez sieci energetycznej, oszczędzamy prąd, to my decydujemy, jak długo nam wystarczy, zużywając ten prąd. Także mały agregat prądotwórczy może sobie to produkować. Okej. Jeszcze tutaj odwołajmy się do takiego porównania fotowoltaika na starych zasadach i jak jest obecnie. No bo no jednak mi na tych starych zasadach na chwilę obecną wydaje mi się nie jest to jakby niezbędne w obecnej sytuacji, którą mamy. Ale jeżeli ktoś jest na nowych zasadach, czy dla niego taki magazyn ma sens? Jak to wychodzi, powiedzmy, tylko patrząc na ten aspekt ekonomiczny, nie?
No, nowe zasady bez magazynu energii się, no, można powiedzieć, że nie opłacają. Jest to, że ci prosumenci, którzy oddają tę energię na nowych zasadach, sprzedają ją na po bardzo niskich cenach. Dynamiczne ceny zbytnio też już się, widzimy, nie przychylają do tego. Ceny są bliskie zera. Także mając na uwadze bieżący stan prawny, opłaca nam się zakładać instalację fotowoltaiczną tylko z magazynem energii. I tak jak mówię, może to być nawet magazyn, nazwijmy to hybrydowy, bez OWID-u, chiński, ale trend jest taki, że energię ze słońca przekazujemy do magazynu, czyli nie oddajemy do sieci. No możemy oddawać, ale jest to bardzo małe ilości zgromadzone, prawda, w zakładzie energetycznym, przeliczane na złotówki i zużywamy ten prąd sobie w nocy poprzez autokonsumpcję, tak mówimy na ten proces, tak, z magazynu energii. Także ograniczamy zakupy energii na nowych zasadach. Dodatkowo system taki jak ten umożliwia nam, no bo ktoś na nowych zasadach założy to, no ale co zimą? Zawsze jest to pytanie. Zimą jest dodatkowa funkcjonalność, bo tutaj, jeśli chodzi o klientów końcowych, do dyspozycji mają taryfę G tak zwaną i występuje tam taryfa G12W, tak zwana weekendowa. Chodzi o to, że mamy prąd w pewnych godzinach droższy i tańszy. I ta różnica jest dosyć spora. Na tą chwilę jest różnica to 50 groszy, ale cena energii jeszcze jest zamrożona, od 1 stycznia zostanie uwolniona. Na razie jest różnica w cenie dystrybucji prądu. Chodzi o to, że w dzień prąd jest po, o ile dobrze pamiętam, złoty 30, a po 80 niecałe groszy w taryfie nocnej tak zwanej. Co to znaczy? Że jak masz pompę ciepła i właśnie chcesz zużywać prąd tylko na przykład ten tańszy, to my już tutaj właśnie poprzez naszą chmurę zaimplementujemy Ci algorytm, który będzie ładował magazyn energii w nocy z prądu, który jest po te 80 groszy. A w dzień będzie się zużywał automatycznie z magazynu energii. Także ograniczamy też tutaj mocno wydawanie tak jakby naszych funduszy na prąd z sieci. Wątek, który na pewno ludzi ciekawi, ile taka instalacja cała kosztuje i żeby sobie zrobić jakieś porównanie, no bo mówiliśmy o tych złych, niedobrych chińskich magazynach, no to instalacja z takim chińskim magazynem, powiedzmy tanim, instalacja wasza, ile to mniej więcej kosztuje? Żeby sobie policzyć tylko ten aspekt ekonomiczny, nie? My na tą chwilę tak zwaną sugerowaną cenę dla klienta końcowego za taki system, jak tutaj widzimy, w skrócie powiem, że system to mam na myśli 3 inwertery, no powiedzmy wyświetlacz, jednostka centralna, magazyn energii, tu dla przykładu 20 kWh, ładowarkę Wallbox, bo na tą chwilę to jest taka akcja promocyjna, czyli nawet jak ktoś nie ma auta elektrycznego, to w tej ofercie jest to na razie uwzględniane. Rozdzielnie, tutaj, która dystrybuuje ten prąd do inwerterów i z inwerterów, bo jest to też bardzo ważny element, wraz z całym okablowaniem, oczywiście z chmurą, bez instalacji fotowoltaicznej, bo to jest część instalacji fotowoltaicznej, to jest tak zwany ładowarka kontroler do paneli fotowoltaicznych, który ładuje magazyn Czyli energii. generalnie mogę mieć już inną gotową instalację Dokładnie. z jakimś innym inwerterem, tak? Tak I jest. tylko to kupuję i to będzie działało z inną... Jak ktoś nie ma, może założyć. Druga sprawa, są zapytania, że chcą niektórzy zakładać taki system bez fotowoltaiki, bo nie mają na to miejsca w ogóle, a chcą tylko ładować w tańszych godzinach magazyn i rozładować w droższych. Takie zapytania też są. Także możemy mieć bez fotowoltaiki, może być z wiatrakiem, może być z fotowoltaiką, starą lub nową. Tu nie mamy żadnych ograniczeń. Ten system właśnie możemy ze wszystkim złączyć. Ale jeśli chodzi o wycenę, rozmawiamy o tym, co widzimy tutaj w tej części. I 20 kWh magazyn. 20 kWh magazyn, który też, tak jak mówiliśmy, jest tak jakby magazynem dużej mocy, czyli 20 kW. Możemy na przykład ładować auto z takiego systemu mocą 20 kW. Także taki system przystosowany, tak jak widzimy, do tradycyjnego domku, to jest domek z pompą ciepła, trójfazową, z płytą indukcyjną, nie ma tam w ogóle po prostu gazu. Także w 100% on zasila i bez żadnych obaw spełnia swoje wymogi. Taki system wyceniany jest przez nas i sugerowany do sprzedaży za taką cenę dla tych firm fotowoltaicznych za kwotę około 130 000 złotych brutto, wraz z całym montażem i ze wszystkim. Dobra, jeżeli rozmawiamy o wszelkiego rodzaju bateriach, no to ten temat żywotności, który gdzieś tam już dzisiaj liznęliśmy, ludzie sobie to będą kalkulować na ile lat im to powiedzmy wystarczy, ile lat to będzie działało, no i jest jakaś podawana żywotność magazynów energii, czy generalnie tych ogniw, nie? Więc jak to jest liczone u Was, na ile lat i no, co się stanie później?
To powiem tak. Tutaj z pełnym przemyśleniem, jeżeli chodzi o żywotność, zacznę od gwarancji. To jako GTFSA dajemy 15 lat pełnej gwarancji na magazyn energii, jako producent tego. 15 lat pełnej, co to znaczy? Cokolwiek by się z nim miało nie stać, chyba że ktoś wjedzie tym autem w to albo no, mocno zleje to wodą, celowo, pod ciśnieniem, bo magazyn nie jest przystosowany do montażu na zewnątrz, nie ma wysokiej klasy szczelności, zresztą inwertery nie mają, wiele elementów nie ma. Aczkolwiek, tak jak tu jesteśmy w tym garażu, jest to garaż nieogrzewany, wolno stojący, może tu być duża wilgotność, temu nic to nie przeszkadza i jest to pełna gwarancja. Pełna gwarancja bez względu co by się stała na 15 lat. Dlatego, że tak pewnie się tego czujemy i dlatego, że tak jak mówiłem, komponenty mamy produkowane przez nas. Także w żaden sposób się tego nie boimy. Jeżeli chodzi o żywotność, tak jak napomniałem, takie ogniwa u tego producenta pracują 18 lat. Tylko raz dziennie się rozładowywały i raz dziennie ładowały. I teraz na te 15 lat i na te 7000 cykli dajemy gwarancję dostępności pełnej pojemności magazynu energii. Czyli pełnych, na przykład tak jak ten, 20 kWh. Czyli po 15 latach, prawda, jeżeli będziesz chciał, żebyśmy zrobili Ci test pojemności, prawda, bo gwarancja się kończy, chcesz, oczywiście taki test wykonamy i sprawdzimy, czy jest 20 kWh pojemności. Jesteśmy też tego pewni, znaczy tak, 15 lat, ale jeszcze te 7000 cykli. Co znaczy 7000 cykli? Chodzi o to, że 7000 razy możesz ten magazyn naładować na 100% i rozładować w naszym przypadku do 0%. Jest to bardzo kontrowersyjne, wiele osób technicznych może mieć ku temu jakieś wątpliwości w to, co mówię. To nie jest cel reklamowy, marketingowy. Ja byłem u producenta chińskiego, rozmawiałem o tym i wspólnie z tym producentem, firmą Thundersky Winston, jesteśmy w stanie taką gwarancję dać. Jeżeli byłoby coś nie tak, to w tym 15 roku, w ostatnim roku gwarancji, takie ogniwa wymienimy na nowe, z pełną odpowiedzialnością. Z grubsza powiem dlaczego. Dlatego, że te ogniwa mają w sobie zapas. O tym nie da się napisać w karcie technicznej ani nigdzie indziej, bo się mówi o tym, co jest dostępne, prawda? Ty kupujesz 20 kWh. A to, że jest zapas, no to teraz jak określić zapas? Nie? No to jest 24 czy nie ma? No i teraz taki cel miał producent tych ogniw. To nie jest nasz cel zamierzony. My dlatego ich używamy, bo są przez to dobre. My mamy dostępne tutaj tak naprawdę 24 kWh. Tylko producent też w swoich kartach technicznych ogniw o tym jasno nie pisze. Ale jakbyśmy teraz tutaj zaczęli ładować to auto elektryczne, no dlatego ładować, że najszybciej możemy zużyć tą energię i zużyć w sposób, nazwijmy, ekologiczny, czyli moglibyśmy ją przejeździć, to wyciągniemy z tego magazynu blisko 24 kWh. I teraz powiedziałem, że do 0%, bo teraz co znaczy 0%? To jest zużycie tych 20 kWh. Chodzi o to, że żadne inne baterie nie można do 0% rozładować. U nas to nie jest problem, bo u nas zostaje te takie 10-15% zapasu, nie degraduje to baterii, a nasz BMS tego wszystkiego pilnuje. Te cykle, możesz nie wiedzieć do końca, co to znaczy. W aplikacji, która jest do naszej chmury, one się będą wyświetlać. Bo teraz ważna uwaga, cyklem nie jest to, jak Ty zużyjesz tą baterię na przykład dziś w nocy, bo na pewno tak będzie, ze 100% do 50%. To nie jest cykl. I my też tego nie traktujemy jak pół cyklu. W Apple na przykład, jeśli chodzi o MacBooki, tam to jest traktowane jako pół cyklu, potem kolejne jutro 50%, kolejne pół, czyli jest jeden. U nas tak nie ma. U nas zjechanie na 0% to jest jeden cykl i to się zapisuje w chmurze, to jest transparentne i widoczne. Jest to totalne wyjście naprzeciw. To jeżeli nigdy nie zjadę do zera, to zawsze będę mieć żadnego cyklu? Te baterie, może w to nikt nie wierzyć, te ogniwa będą miały naprawdę wysoki poziom sprawności. I ja to po prostu widziałem, historię rozładowywania, tak jak w naszym BMS-ie, tam przebitki widzieliście, tak, nasz BMS, tam są takie wykresy, oni też takie mają i po prostu ja je porównałem przez te 18 lat i porównuję do tego, co ja przez 4 lata zbadałem i wierzę im w to, co oni mówią i pokazują mi na żywych danych, tak. Także bardzo żywotne. Kolejnym takim wyjściem naprzeciw, na razie tutaj prowadzimy rozmowy i tak też tutaj ten film chcę, żeby był chęcią do tutaj zaproszenia do współpracy, czy też inwestorów, czy też
właśnie firmy chcące z nami współpracować. Jeżeli chodzi jeszcze o taką kwestię biznesową, no to Ty tutaj poruszasz dużo takich tematów, powiedzmy, robienia innowacji, tworzenia jakiegoś nowego produktu. W tej branży też związanej z odnawialnymi źródłami też wiem, że jest dużo dotacji, ale Wy nie robiliście tej firmy w ogóle na żadnych dotacjach. W jaki sposób to finansowaliście? No bo wiem, że to jest bardzo kosztochłonny biznes, więc dlaczego nie korzystaliście z dotacji i jak to sfinansowaliście? W głównej mierze w 60% i pierwsze 3 lata to są środki własne, mojej i wspólnika. W dalszej części, w tym końcowym etapie, po drodze pojawiła się spółka akcyjna. Spółka akcyjna, czyli zarejestrowaliśmy tą firmę jako spółkę akcyjną właśnie w celu możliwości łatwego wprowadzenia inwestora do spółki, prawda? I udało nam się pozyskać inwestora, który zdecydował się właśnie kupić akcje i zainwestować sporą część swoich środków na to, żeby ten nasz projekt poszedł dalej. Okej. Czemu nie korzystaliście z dotacji? No, dotacje temat bardzo kontrowersyjny. Próbowaliśmy, byliśmy na konsultacjach, współpraca z Unią Europejską w zakresie tego KPO, to się wszystko przedłużało i na moment startu tych programów nie było żadnych otwartych. Tak naprawdę programy, które z dotacjami na rozwój, które miały startować 3 lata temu, ruszają dopiero w tym roku. Także to był jeden z powodów, dlaczego nie, bo na tamten moment nie było tych programów aktywnych. Drugi powód, trochę bardziej istotny niż to, że tego nie było, to było to, że dotacje niestety opierają się na tym, że składając wniosek, to ty masz pomysł i bierzesz dofinansowanie na ten pomysł, musisz go rozpisać na ileś lat i tyle lat ten projekt musisz realizować. A my w momencie, w którym pomyśleliśmy o dofinansowaniu, powiedzmy byliśmy 40% projektu już było zrealizowane. I nie do końca da się to ukryć i pisać projekt na coś, co już w sumie częściowo jest opracowane. Także no, dofinansowania ciężko jest, uważam, uzyskać to dofinansowanie, dobrać je i pójść dalej, bo zajmuje to dodatkowy czas. Ja wolałem ten czas poświęcić w know-how, w zrobienie właśnie projektu i pozyskanie ewentualnie inwestora prywatnego i zakończenie projektu i przygotowanie go do sprzedaży. Na dziś mogę powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja, bo ten produkt dziś mamy w momencie, kiedy on jest bardzo potrzebny na rynku. Jest produktem też szukanym na rynku. Ty jesteś inżynierem. Powiedz, co ty robiłeś wcześniej zawodowo? No bo też wspomniałeś o tym, że finansowaliście ze środków własnych. No to skąd pomysł w ogóle na taki biznes i czym się zajmowałeś? Jakie masz doświadczenia zawodowe? W dużym skrócie. W dużym skrócie, no głównie przyczyniła się do rozwoju nowej spółka, która do dziś działa, Witex Spółka z.o.o. Jest to spółka, którą założyłem 10 lat temu i zajmowała się szeroko pojętą branżą HVOC, czyli chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, ogrzewnictwo. Skąd pomysł na magazyny? No, powrót do korzeni, do wykształcenia jako inżynier energoelektroniki, a nie jako inżynier, nazwijmy to, instalacji sanitarnych. Obie branże są mi bardzo bliskie, aczkolwiek elektrotechnika bardziej. A dlaczego? Ciężko powiedzieć. Ze wspólnikiem jakieś rozmowy. Początkowo się zaczęło od stworzenia jakiegoś auta elektrycznego, ale to takie bardzo krótkie rozmowy były. Bardzo szybko to przeszło w magazyn energii. Wspólnik prowadził też dużą spółkę fotowoltaiczną. Też tych instalacji zrobili kilka tysięcy. Pompy ciepła, fotowoltaika, no to tak naprawdę brakuje tutaj magazynu energii. Myślę, że może to dlatego w tym kierunku poszło. Teraz stoimy przy przykładowym magazynie energii, który no, jest w trakcie składania, jest niedokończony. Także całość tutaj mamy otwarte i możemy zobaczyć, z czego się składa. U góry mamy ułożone właśnie to, co powiedziałeś na początku, chińskie produkty, które są jedynymi chińskimi produktami, aczkolwiek bardzo dobrymi, czyli ogniwa. Te ogniwa napomnieliśmy też, że muszą być kontrolowane i sprawdzane przez elektronikę, która w skrócie się nazywa BMS, Battery Management System. Są to te płytki, które tu widzimy zamontowane. Jest to taka mała płytka. Taka jedna mała płytka kontroluje nam jedno ogniwo. Takich ogniw w jednym magazynie energii mamy 16 w naszym przypadku.
bo nie napomniałem jeszcze, takim podstawowym aspektem bezpieczeństwa tego magazynu jest jego napięcie. To napięcie jest to, tak znamionowo się mówi, 48 V. To jest ważna rzecz, bo możemy takiego magazynu, tak jak sobie tutaj dotkniemy, prawda, do plusa i do minusa, możemy sobie dotknąć i nas nic nie kopnie, nic nie zabije. To jest kolejny aspekt, o którym niektórzy nie wiedzą. Jest to tak zwane napięcie bezpieczne. Napięcie do 70 V prądu stałego jest napięciem bezpiecznym dla człowieka i możemy po prostu sobie go dotykać. Oprócz takich 16 płytek, które mierzą napięcie danego ogniwa i temperaturę, czyli mamy 16 napięć i temperatur, mamy główną płytkę, nazwijmy ją płytkę master, która komunikuje się z tymi 16 płytkami. Płytka master zbiera te wszystkie informacje z tych małych płytek. Jest to taka płytka posiadająca już taki większy mikrokontroler. I ta płytka zbiera te informacje i steruje magazynem energii. Dodatkowo jeszcze jakie zbiera informacje, bo takich płytek, które jeszcze zrobiliśmy oprócz pomiarowych, płytki master, mamy płytkę tak zwaną shunt, która też jest tutaj zaimplementowana i ona jest też bardzo ważna, bo mierzy nam procent baterii, ile nam zostało. Oprócz tego mamy kolejną jeszcze płytkę. Płytka tak zwana fuse u nas się nazywa. Fuse z angielskiego od bezpiecznik. I tutaj mamy kolejny aspekt, który wyróżnia nasz magazyn energii, że mamy zastosowany bezpiecznik, co wydawałoby się, że jest rzeczą bardzo prostą i standardową, aczkolwiek no nie chcę tutaj uogólniać, ale bardzo duża część magazynów energii dostępnych na rynku polskim i europejskim nie posiada w sobie w swoim magazynie bezpiecznika. My mamy płytkę Fuse, która dodatkowo sprawdza stan tego bezpiecznika, bo no to już jest takie techniczne, ale nie zawsze jak bezpiecznik się przepalił, to my wiemy, że on jest przepalony. Także mamy tą elektronikę bardzo rozbudowaną, dającą po prostu możliwość bardzo szybkiej analizy, co mamy, jaki stan naszego magazynu. Kolejnym elementem, który wyróżnia bardzo nasz magazyn i wyróżnia też dodatkowo to, dlaczego użyliśmy tych ogniw, jest sposób ich łączenia. Jest wiele kontrowersji na ten temat. Tylko teraz ja odwołam się do sytuacji, które zaistniały w naszych testach, bo nasze testy, nie ukrywam, że zaczęły się nie od tych ogniw. Pierwsze testy odbyły się na takich ogniwach, nazwijmy to niebieskich, litowo-żelazowo-fosforonowych. Dopiero w momencie, jak zauważyliśmy, jakie są ich problemy, przeszliśmy na te ogniwa żółte. Oprócz BMS-u musieliśmy wymyślić sposób łączenia i mam tutaj taki tak zwany busbar, łącznik do ogniw. Ten łącznik wygląda też prosto, aczkolwiek jest produkowany w 100% przez nas, oczywiście z blachy miedzianej polskiej produkcji. Co wyróżnia nasze to łączenie? Przede wszystkim to, że taki nasz busbar składa się z wielu blaszek. I my tych wiele blaszek łączymy, tniemy, wyginamy, to już jest pewien know-how ku temu, ale tak jak możecie tutaj zobaczyć, on się wygina. Druga sprawa, ma dosyć dużą powierzchnię dostosowaną do dużej powierzchni ogniwa. Duża powierzchnia, tutaj przewodząca ogniwa, powoduje to, że możemy przepuszczać tędy duże prądy. To, co też wyróżnia nasz magazyn, duże prądy, szybka możliwość ładowania i rozładowania. I teraz oprócz przepływu dużych prądów, ta elastyczność to jest kluczowy know-how, który gdzieś zdradzam. Dlatego, że inne magazyny chińskie, tu mamy przykład takiego malutkiego magazynu, a tu z tradycyjnego magazynu takiego 5 kWh. Przede wszystkim one bardzo często są łączone sztywnymi blachami. W ten sposób tu było to połączone. Sztywną, miedzianą blachą, która nie ma możliwości żadnej pracy. Tu mamy zastosowane też znowuż aluminiowe, bo tamten produkt był ciut lepszej jakości, można powiedzieć. Ten uważam ja, że jest ciut gorszy, bo jest aluminiowy łącznik. I tutaj mamy zgrzewy, a ten łącznik mniej więcej jest szerszy oczywiście, ale ja mam taki malutki, aluminiowy, przegięty, który niby teoretycznie miałby tutaj amortyzować to, ale weź we własne ręce i zobacz, czy to jest w stanie się przegiąć, prawda? Jest to sztywne dosyć. No aluminium nie jest najlepszym przewodnikiem też prądu, jak wiemy. I teraz po co to przegięcie, po co ta praca? Po to, że tak jak mówiłem, mieliśmy magazyny energii, początkowe 3 lata temu stworzone na tych niebieskich ogniwach. Ich dostępność była dużo lepsza, szybsza i cena jest ich niska. I tu mam przykład, gdzie taki magazyn wrócił nam po paru miesiącach pracy
całe szczęście, że wrócił, bo byśmy może do tego nie doszli, że to jest złe. Gdzie tu mieliśmy taki konektor. Oczywiście to wszystko ja porozklejałem. O, to wyglądało oryginalnie tak. I tu był zastosowany taki łącznik. Wszystko fajnie wygląda, ładna, duża powierzchnia konektora. To. I tak, pierwsza sprawa, te wszystkie ogniwa, nie wiem czy my umiemy to na filmie, ale one podczas swojej pracy puchną. Ono nie jest idealnie płaskie. To samo jest z tymi. I te ogniwa też potrafią po prostu zmienić tutaj swoją płaszczyznę. To samo się zadziało tutaj. I wiele osób, które używa tych niebieskich ogniw, też wie, że to się po prostu tutaj... Także tak, po pierwsze, jak to zaczyna tu puchnąć, to tu chce się to przesuwać. I niestety to przesuwanie tutaj nam spowodowało to, że to się po prostu wyrwało. I widzimy, że nie dość, że to się bardzo lekko trzymało, to bardzo małą powierzchnią ten prąd tutaj do góry płynął, że tak powiem. Bo tu jest biegun, a w środku jest już kolejny biegun. Także tak naprawdę szpilką tą prąd płynął. Nigdy wcześniej tego nie rozwalaliśmy, no bo zawsze za to płaciliśmy. Szkoda było. Aczkolwiek stało się i bardzo dobrze się stało i zaczęliśmy o tym mocno myśleć. Także tak szybko chciałem o tym powiedzieć. To jest duży know-how, który na tym filmiku zdradzam, gdzie niektórzy może tak mocno tego nie analizowali, wiedzieli o tym, ale nic z tego nie robili. I ryzyko, ja nie mówię, że to tu występuje, nie chcę tutaj nic oczerniać, ale tak jak mi się to tu zadziało, tak tutaj jest to też możliwe. Dlaczego? Ktoś powie, że bo tu była śruba, może z tego powodu. Tu jest przykład zgrzewanego. To było przykręcane, ale konektory są zgrzewane. I ten magazynek energii, można powiedzieć, akumulator, miesiąc czasu pracował i tutaj w ogóle nie ma, one są wszystkie sklejone ze sobą, te ogniwa. I po prostu ta siła, która powstaje tam między tymi, to zgrubienie, spowodowało urwanie takiego konektora. Także ryzyko tych zgrzewów puszczenia jest bardzo duże. I w nawiązaniu do początku, dlaczego bezpieczne, dlaczego litowo-żelazowo-fosforanowe na przykład niebezpieczne? Ja nie oczerniam litowo-żelazowo-fosforanowych. Gorzej jest z wykonawstwem, że tak powiem, na liniach produkcyjnych w Chinach, gdzie oni za bardzo się nie zastanawiają nad tym. No i tu mamy tylko taki zgrzewik. Do czego taki zgrzew doprowadzi, każdy elektryk raczej będzie wiedział. Słaby styk, prąd płynie, grzeje się, no i potem oczywiście się pali. No i tak, nie pali się tak jak w aucie. W aucie mówiłem, że ten lit się pali. Tu się zacznie palić to, bo na 99% to jest palne, izolacja na kablach jest palna, no i do pożaru, tak jak wiemy, w domu od instalacji elektrycznej dochodzi i cały dom się spali. Tak samo auto spalinowe też od instalacji elektrycznej, jak się zapali, całe auto się spali. Cała skrzynia jest w ogóle zrobiona z blachy stalowej grubości 4 mm. W razie gdyby coś miało się tu zadziać, to ta blacha też ma być mocno odporną. Nie tyle na czynniki wewnętrzne, które chroni właśnie całość, co czynniki zewnętrzne. Także to też po to ta budowa. Po to na przykład są tutaj tak zwane, tutaj my na to mówimy zetki. No bo ten magazyn może być wywrócony do góry nogami. No ktoś powie, bo to jest ciężki magazyn, to będzie ważyło blisko 300 kg, no normalnie tego nikt nie wywróci. Ale w trakcie transportu musimy spełniać normy na czas transportu. Także ryzyko, że ktoś to wyrzuci, no nie można go obierać, czy ono jest. My musimy na to zabezpieczyć. Także blacha z pokrywy 4, dodatkowo zetki, które to trzymają. Kolejny aspekt bezpieczeństwa według norm. Krańcówki. Wychodzi się z założenia, że na przykład dziecko może odkręcić tą pokrywę. No i tutaj po to właśnie krańcówka, że jak dziecko otworzy, to magazyny nasze wyposażone są w stycznik, który od razu odłącza i magazyn nie działa. Dodatkowo w ramach wyłączenia i pracy tego stycznika, bezpiecznej pracy, są złącza. Tak, po pierwsze, kable, które tu stosujemy, są to kable stosowane w autach elektrycznych. I taki magazyn 10 kWh łączymy 2 parami takich kabli. Pokażę to na przykładowej instalacji. To jest kolejna rzecz, która nas wyróżnia, czyli grubość kabli. Tu tak szybciutko się odwołam, czym się łączy tradycyjne magazyny energii. Są to takie łączniki, takie kable. Oczywiście ja tutaj nie atakuję tego, bo elektrycy dobierają to i tam więcej tego używają, ale nie mam na celu nikogo oczerniać. Chcę pokazać jasne różnice, gdzie gdybyś miał kupić taki magazyn, to ten się różni od tego w ten sposób, bo takie złączki zobaczysz. I teraz o co chodzi z tymi złączkami? Bo kabel bardzo dobrej jakości, z bardzo dużą ilością miedzi, podwójnie izolowany, jest wpięty tu i tu, czyli plus idzie 2 żyłami i minus też idzie 2 żyłami, czyli mamy podwójnie. Kolejny ważny aspekt jest to kontrola, czy to jest wpięte, czy nie wpięte. W aucie elektrycznym, jak ładujemy auto elektryczne,
jak zaczynamy wysuwać wtyczkę, czyli na przykład ktoś nie wciśnie stop na ładowaniu auta, jak zaczniemy wysuwać wtyczkę, to jest to tak naszykowane, że tam są dwa malutkie piny, które najpierw się rozłączą i szybko dadzą sygnał do elektroniki, żeby ładowarka się wyłączyła. Dlaczego? Bo możemy pociągnąć łuk elektryczny za sobą. Nikt o tym nie wie, jest to tak zaimplementowane w autach elektrycznych i w ładowarkach. I my dlatego też zdecydowaliśmy się na taki sposób połączenia naszego magazynu z instalacją. Jeżeli ktoś będzie chciał na przykład odłączyć ten magazyn energii, to jak go odłączy, to on od razu się wyłącza. Jest bezpieczny. Dlatego, że najpierw się wysuną te dwa piny. I w ogóle wyłączanie go jest też bezpieczne, bo nie pociągniemy tego łuku za sobą. I jeszcze jednym takim aspektem jest jeszcze wentylacja. Nasze magazyny posiadają wentylację, tak naprawdę chłodzenie powietrzem. My uznaliśmy, że mając na uwadze, że na zewnątrz może się pojawić 36, ogniwa i wszystko może pracować do plus 60, nie chcemy dopuszczać do jakiegoś nadmiernego grzania się i stwierdziliśmy, że zrobimy wentylator sterowany z naszego BMS-u. Tu wyrzuca to ciepłe powietrze, pobiera tu od spodu, a tu między tymi szczelinami, celowo jest to też zaplanowane, opływa te ogniwa i wymienia to gorące powietrze na powietrze o temperaturze powietrza zewnętrznego. A teraz jeden najważniejszy element bezpieczeństwa, który wyróżnia nasz magazyn, co już napomniałem, wyróżnia na tle wszystkich magazynów. Nie udało mi się znaleźć inny, który to ma. Jest to aspekt głównego wyłącznika prądu. Są tutaj te dwa miejsca w tej listwie przyłączeniowej. Te dwa miejsca czerwone, dlatego czerwone, bo wyłączniki pożarowe oznacza się czerwonym kolorem, służą do tego, że jednym z tych wolnych dławików instalator, który montuje ten magazyn energii, musi doprowadzić przewód i go podpiąć tu od tego głównego wyłącznika prądu. Po co ten główny wyłącznik prądu? Myślę, że omówimy to, jak przejdziemy na instalację. Przyjechaliśmy pokazać taką przykładową instalację, no i pierwsza kwestia, która nas tutaj wita. Mamy dom, jest fotowoltaika, w garażu jest cała instalacja z magazynem. No i w przypadku, gdyby coś się stało, znowu ta kwestia bezpieczeństwa, co tu mamy? Tu mamy ten jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa, główny wyłącznik prądu. Na rynku są dostępne magazyny energii, instalacje podpięte w tak zwanym systemie off-gridowym. Co znaczy w off-gridowym? To znaczy to, że magazyn energii zasila nam budynek nasz dom w energię elektryczną w momencie, gdy tej energii z sieci energetycznej nie ma. Czyli na przykład z takiej skrzynki. Oczywiście najczęściej w Polsce jest to sytuacja, kiedy mamy niekorzystne warunki atmosferyczne, burza, jakiś wiatr, zrywa linię i nie mamy prądu. I wtedy ten prąd mamy w budynku. Dzięki magazynowi energii, który działa w tak zwanym systemie off-grid. Nasz główny wyłącznik prądu do czego służy? Służy do tego, że w sytuacji, gdy mamy zdarzenie w budynku, jakiś pożar, są osoby, które potrzebują pomocy, straż przyjeżdża, musi wyłączyć prąd. Wyłącza prąd, zakręca gaz, po to, żeby bezpiecznie wejść, ratować czyjeś życie. Jednak jak mamy instalację off-gridową, strażak, który wyłączy ten prąd tam będzie cały czas. Czyli mamy zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Nasz magazyn wyposażony jest w złącze do głównego wyłącznika prądu, gdzie w takiej sytuacji strażak dodatkowo zbija ten wyłącznik i może w 100% bezpiecznie iść dalej, ratować osoby, które potrzebują tej pomocy w tym obiekcie. Jesteśmy teraz na takiej drugiej przykładowej instalacji, którą prezentujemy tutaj firmom instalacyjnym i naszym partnerom. Jest to instalacja co do budowy bardzo podobna jak poprzednia i wszystkie założenie jest takie, że mają tak wyglądać, bardzo dobrze wykonane i podłączone. Jednakże główną różnicą jest tutaj pojemność magazynu energii. Tu widzimy już magazyn energii o pojemności 35 kWh z pełną oczywiście pokrywą z blachy górną, jak i też boczną. Mówię o tym, bo wszystkie poprzednie pokazywaliśmy specjalnie z pleksą. Ta pleksa jest tylko dla celów ekspozycyjnych. Standardowo magazyn wyposażony jest w taką pokrywę. Tutaj ten magazyn 35 kWh też ma tą pełną moc i szybkie rozładowywanie, które tutaj możemy pokazać, jak działa przy okazji w trybie ładowania auta elektrycznego. Mamy podłączoną kiję i V6 do standardowego wallboxa, ładowarki samochodowej, ładowarka prądem AC. Włączymy sobie start i będziemy mogli zobaczyć tutaj na tym większym panelu, jak odbywa się takie ładowanie auta, takie darmowe ładowanie auta tak naprawdę, z magazynu energii, czy też z fotowoltaiki. Tak jak widzimy, ładowarka już ruszyła. Ładowarka na tą chwilę ładuje z mocą 9 kW.
a my w dalszym ciągu nie pobieramy energii z sieci. Tutaj system się stabilizuje i tak, fotowoltaika, jest to dodatkowa fotowoltaika założona klientowi. Ten klient ma instalację fotowoltaiczną na starych zasadach i to jest jego stara instalacja. I jak widzimy też ta instalacja już jest deczko zacieniona, ma tylko 2,6 kW, instalacja 6 kW. Tutaj mamy podpiętą naszą ładowarkę, 9 kW ciągnie i tak 2,6 kW ze starej instalacji fotowoltaicznej, 5,4 z nowej, a resztę dobieramy z magazynu energii. Także taki system umożliwia nam ładowanie auta w momencie, gdy sieć energetyczna nie działa. Pawle, kogo Wy potrzebujecie do współpracy, żeby ta firma dalej mogła się rozwijać, żeby polski produkt mógł podbijać Europę i świat? Przede wszystkim jesteśmy otwarci i po to też otworzyliśmy spółkę akcyjną, żeby łatwo móc zaprosić do nas inwestorów. Osoby, które chcą zainwestować w spółkę poprzez zakup akcji w subskrypcji prywatnej, krótko powiem. Ale czekaj, bo to nie jest tak, że Wy jesteście na giełdzie i inwestorzy mogą sobie kupić jakąś tam akcji za 1000 zł, tylko Wy raczej się nastawiacie na dużych inwestorów. Tak. Nastawiamy się na inwestorów, nazwijmy to większych i pojedynczych, dlatego organizujemy subskrypcje prywatne, a na giełdzie nie jesteśmy, dlatego że są pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby wejść na giełdę. Mam naszykowany pitch deck dla tego inwestora oraz ofertę cenową na zakup akcji, gdzie już takie subskrypcje 3 się odbyły. No i bieżący inwestorzy są już, że tak powiem, zarobieni, bo te akcje wzrosły już 4-krotnie względem tego, które wycena ich była pierwotna na samym początku. Także zapraszamy inwestorów w postaci firm bądź też osób prywatnych chcących, tak jak powiedziałeś, wesprzeć produkcję polskich magazynów energii, gdzie ta produkcja już się odbywa, ważna rzecz, i odbywa się już sprzedaż w modelu biznesowym, który oczywiście omówiliśmy. I tutaj drugie zaproszenie a propos modelu biznesowego, który jest oparty o nową spółkę Vitex Energy, spółka z o.o. Tu też mamy małe miejsce na inwestorów, jednak w spółce z o.o. jest to trudniejsze ich wprowadzenie, ale jesteśmy też chętni do rozmów, żeby rozkręcić jeszcze mocniej tą spółkę Vitex Energy w zakresie dystrybucji i tutaj promowania tego produktu pośród klientów końcowych. Ale też przede wszystkim zapraszamy firmy tak zwane fotowoltaiczne, bo one tutaj głównie są najbardziej dopasowane do tej branży, do współpracy z nami jako firmy będące autoryzowanym sprzedawcą i instalatorem naszych systemów, czyli systemów całościowo już mówimy, z tej spółki Vitex Energy, gdzie bardzo fajny atut, zdejmujemy z nich gwarancję i całkowitą obsługę tej instalacji. Okej, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany, to zostawimy wszystkie dane kontaktowe w opisie tego filmu. A tymczasem dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.